Zobacz, jak możesz zastosować ciekawe litery i cyferki w programie Canva. Ich przygotowanie zajmie Ci chwilę, gdy tworzysz różne projekty graficzne, na przykład logo. Gdy znajdujesz się tutaj i przejdziesz do elementów, możesz tutaj wpisać ramki. A jeżeli korzystasz z Canva wersji angielskiej, to oczywiście wpisujesz tutaj frames. Następnie zjeżdżasz niżej i dostrzegasz te przeróżne literki i cyfry. Wybierasz więc pewne z nich, które będą mogły pasować na przykład do Twojego logo. Dostępne są one tutaj. Możesz je później zaznaczyć wszystkie i ustalić dla nich odpowiedni rozmiar, aby się zmieściły. Następnie nie są zgrupowane, więc można je tutaj w naszym projekcie odpowiednio ustawić. Kolejna sprawa polega na tym, aby zaznaczyć sobie odpowiednią literkę, tak naprawdę tutaj ramkę. Następnie tutaj wracamy sobie do elementów i wybieramy tutaj odpowiednie ustawienia. Następnie klikamy w kolor i możliwe, że ustalamy odpowiedni kolor, który będzie pasował do tych liter, biorąc pod uwagę identyfikację wizualną. Możemy tutaj sobie wgrać taki hashcode. Następnie, jeżeli nie mamy wybranego takiego koloru, to możemy też go szybko wyszukać. Możemy też starać się wybrać spośród tych kolorów. Zobaczmy i następnie tutaj zastosuj filtry i zobacz, dostrzegamy propozycje zdjęć różnych takich elementów graficznych, które dotyczą konkretnej kolorystyki. Możemy więc teraz starać się te zdjęcia wybrać, kilka z nich. Niech będzie to zdjęcie i jeszcze na przykład to zdjęcie. Wracamy tutaj. Oczywiście te zdjęcia są dość spore. Można je pomniejszyć bądź po prostu przenieść. I teraz to zdjęcie wrzucam tutaj do R, to do S, a to wrzucimy do J. Gdy dwukrotnie klikniesz w daną sobie literkę w ramkę, to masz możliwość ustawienia, jaka część zdjęcia zostanie tutaj przy niej wykorzystana. Następnie klikamy Enter i podobnie możesz uczynić z każdym zdjęciem. To nie wszystko, ponieważ możesz zaznaczyć sobie daną ramkę i następnie zdecydować się na wybranie Edytuj obraz i wykorzystanie różnych filtrów, które są tutaj dostępne. Ale pamiętaj, że gdy to uczynisz, to nie będzie już później możliwości ponownego dwukrotnego kliknięcia i odpowiedniego ustawienia takiego obrazu. To można uczynić właśnie teraz i następnie można zdecydować się na wprowadzenie dodatkowych opcji, które są tutaj dostępne. Jest ich dość sporo, więc możesz sobie je przeanalizować. Pamiętaj o tej ciekawej opcji, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to obserwuj ten kanał na TikToku i dodatkowo zapraszam po więcej na moją stronę Jak się rozwijać, gdzie są przeróżne kursy, w tym także 2 kursy na temat programu Canva. Do zobaczenia, cześć!